Dzień dobry. Pole namiotowe Hamaton-Betsu. Wczoraj dotarłam tu już po ciemku, po zakupach. Nie wiem, dlaczego pola namiotowe zawsze są w tak okropnych miejscach. Są takie komary. Są komary jak w Wyoming. Po prostu całe komary i nie zasnęły. Jest nie rano, jest chłodno, a nadal są aktywne. Nie wiem. Oprócz komarów jeszcze są tu okropne wrony. Bardzo, bardzo drapieżne. To jest duży problem z wronami w Japonii. Ludzie ich bardzo nie lubią, bo one kradną jedzenie. Też w gospodarstwach rolnych też jest z nimi problem, bo też chyba wyjadają pasze dla zwierząt. A na kempingach właśnie przylatują i bezczelnie łapią dziobami za jakieś luźno leżące rzeczy. Raz mi chleb chciały ukraść, to już było 2 tygodnie temu. Na tym kempingu, który się okazał nie istnieć nad zaporą. No a tutaj się mają chyba dobrze. Sąsiadom próbowały właśnie coś ukraść ze stołu. Tu już też były. Próbowały złapać słoik z masłem, ale się nie udało. Boję się o moją sałatkę z owoców morza. Muszę iść się umyć zęby, a nie chcę, żeby mi zawinęły sałatkę. Muszę schować do plecaka. No, także zawsze coś. Repelent na komary naszykowany wyjęłam z dna kieszeni streczowej. Bardzo rzadko go używałam w Japonii, ale czasem używałam. Dziś będę na pewno. Niestety nie udało mi się uratować jedzenia. Zeżarły mi szynkę. O, rozpakowały opakowanie, rozerwały i zeżarły szynkę. Otworzyły też chrupki. Wzięły i otworzyły torbę z jedzeniem. No niestety, kurde, nie będę mieć porządnego 3. śniadania. Nie, no zaraz oszaleję. Most jest zamknięty. To jest kanał dochodzący do jeziora. No i zakratowali tę ścieżkę rowerową. Kurde. I znowu trzeba obchodzić. Przeszłabym, ale boję się, że spadnę z tej kratki. Patrzcie na to, 60 km Soja Misaki. Do końca wyprawy, do końca Japonii, tylko 60 km najkrótszą drogą. A Sarufutsu Village to jest tam, gdzie dzisiaj idę. Tam jest ostatni sklep na szlaku. Jest szansa dobić znowu do tej ścieżki rowerowej. Zobaczymy, czy się to uda. No jest ścieżka. Nie wygląda na zbyt często jeżdżoną ani chodzoną, ale mam nadzieję, że już dalej będzie dobrze. Ścieżka powstała z nieczynnej kolei i tutaj mamy bardzo stary peron i nawet jest tam taka mała poczekalnia. Jest tu bardzo dużo grzów. Ze 30 próbuję usiąść mi na nogach, nie mogę się zatrzymać, bo wtedy usiądą. Razem z moim cieniem wędrują właśnie cienie grzów. No widzicie, nie chcą się odczepić. A szlak zdziczał totalnie, ale jest.
Krótka wizyta w świątyni nigdy nie zaszkodzi. Poznajecie tego pana, który jest tutaj na pomniku? Tak, to jest mnich Kukaj. Ten sam co na Shikoku. Jego śladami wędrowałam. Doszłam do kolejnej wsi i kolejna próba. Na razie jest wykoszone i szlak jest. I niestety szlak kończy się wraz z wsią. Za tą łączką już widać, że krzaki nawet rosną w tej ścieżce. Jest jeszcze jedna droga tutaj. Idę ją obczaić. Zdecydowałam się pójść odrobinę naokoło, bo się ta droga podejrzanie zwężała jeszcze na mapie i bałam się, że się skończy. Chyba było to niepotrzebne, bo oto jestem już na skrzyżowaniu z tą drogą, tylko kawałek dalej i wygląda na to, że ona się normalnie kontynuuje. Także nadłożyłam 500 metrów. Nie jest bardzo dużo na szczęście, ale pustkowia po prostu. Ta część Japonii się tak różni od tej zabudowanej, od tej z wsiami. Oj, sorry, walnęłam kijek. Tu są po prostu koszone łąki, las taki syberyjski, nic więcej. Sarny czasem i tyle. Widziałam też gdzieś takiego jakiegoś zdziczałego psa bardzo dziwnego. Przestraszył mnie okropnie. O, jedzie samochód. Ha! Nasza droga jest przejezdna. Ten pies siedział w tej trawie bambusowej i tak strasznie dyszał. No, ja się tego dyszenia przestraszyłam. Myślę sobie, Jezu, dzik tam czyha, czy co? I patrzę, o Jezu, pies. I patrzę tylko, gdzie uciec, na jaką brzozę się wdrapać, żeby mnie nie zagryzł. Ale nie, po prostu został w tej trawie bambusowej i dalej dyszał. Może się mnie bał. Nie wiem. No. Także takie różne tu dzikie zwierzę czyhają, a ludzi nie ma. W ogóle nie ma. Do końca Japonii zostały 2 wsie. To jest Sarufusu, a nie ta miejscowość, do której się wybieram, czyli Onishibetsu. Mapy CZ źle pokazują nazwy miejscowości. Już rano mi się wydawało podejrzane, że do Sarufusu pokazują na tablicy drogowej 25 km, jak ja wiem, że mam iść 35. No, to się wyjaśniło. Bardzo niewiele tu jest domów, ale jest taki parking, ostatni jakby przystanek autobusu i jest przystanek taki bardzo wypasiony. Jest tam toaleta, poczekalnia. W umywalce nie ma wody, ale jest kran na zewnątrz, który działa, ma wodę, także mogę się napić, ile wleje. Fajnie, tylko szkoda, że kruki mi zażarły szynkę. Będą krakersiki. Do chrupek też się dobrały, także naprawdę wymarnie. Chleb z ketchupem, nie wiem, czy chcę jeść chleb z ketchupem samym. Chyba wytrzymam do sklepu. Zjem coś małego. Wygląda na to, że coś małego będzie naprawdę bardzo małe, bo zeżarły mi też czekoladę. Nie ma jej, a była. Bateria mi siada, ale dotarłam do sklepu. Jest otwarcie, jest za 5:06. Tam zaraz po lewej zaczyna się las. Bardzo mała miejscowość. Ostatnia. Jest nawet food truck z pizzą i wszyscy zmierzają do sklepu. Pewnie jest wieczorna promocja. No to ja też. Bardzo dużo kurzu było w tym garażyku, ale poza tym super.
Nie było problemu z osą, która tam zamieszkała, ponieważ rano zaczęła latać, wypuściłam ją przez okno, a ona już nie umiała wlecieć z powrotem. Więc spoko. I wszędzie nie ma tu WC, więc musiałam się przebić przez trawę bambusową i to jest po prostu masakra. Już mam dziurę w nodze, już mi krew leci. Ledwo tam weszłam. Biwakowanie na dziko w Japonii jest bardzo trudne. Wszędzie jest ta trawa i to jest, nie da się na tym biwakować. Musi być gdzieś wykoszone albo musi być bardzo gęsty las, żeby był cień. Wtedy się da. No. Ostatni dzień. Niektórych szlaków nie żal, ale tego to żal, że się kończy. Bo Japonia była fenomenalna. Jeszcze dziś jest. Jeszcze będzie, bo jeszcze nie wracam, ale ostatni dzień wędrówki. Ajajaj. bardzo wieje, ale jest cudownie. 4010 km wyszło.
I 137 dni liczone razem z Tajwanem. Wspaniała wędrówka, naprawdę fenomenalna. Japonia zachwyciła mnie, trochę zmęczyła, zaskoczyła, ale spełniła zdecydowanie moje marzenie i było fenomenalnie, naprawdę super. Podsumowanie w mniej wietrznym miejscu. Zakończyłam wędrówkę o 14:59 30 sierpnia 2023. Da się zejść po skałach aż do morza, co właśnie uczyniłam i zamoczyłam ręce w morzu. Jest słonem na świat. O, ale żal stąd odchodzić. Ojej, nie lubię tego momentu. Ale cóż, trzeba. Patrzcie, certyfikat. I tutaj jest napisane, że zebra przeszła pieszo z przeczytać. Ta miła pani mi to wypisała. Arigato gozaimasu. ありがとうございます。お疲れ様です。Mam lody, co prawda nie te ulubione, bo ich nie było, ale też zielono-herbaciane, więc okej. No i czekoladę mam i mam biszkopcik herbaciany ulubiony. Mam ich całą torbę, tylko że staram się nie tykać, żeby zabrać je do Polski. Dlatego mój plecak ostatnio, pomimo braku jedzenia, był duży, bo to są słodycze zarezerwowane. I jeszcze kupiłam takie kosteczki. Nie wiem co to będzie, może jakaś galaretka albo coś, albo prasowana fasola. W każdym razie właśnie w ramach kupienia czegoś specjalnego postanowiłam kupić coś takiego. O, nie wiem. Przetestuję i wam powiem. Leję, jestem pod dziurawą wiatą, ale to wiata, więc dobrze. Jestem na darmowym kempingu w Wakanai. Przez chwilę patrzyłam łakomie na hostel, bo okazało się, zobaczyłam, patrzę, hostel, ojej, ale na pewno drogi. Ja nie będę płacić za hostel, skoro mam ze sobą namiot, ale też nie będę spać w namiocie, skoro nie jestem pewna, czy on wytrzyma deszcz. Ale jak już się przebiłam do kempingu, który jest na górce, poszłam na skróty przez jakąś zamkniętą dróżkę koło cmentarza po ciemku, ale doszłam, nie było problemu. I błądząc tutaj między drzewami zauważyłam wiatę. Siedział tu jeden pan i rysował, ale w końcu sobie poszedł do namiotu. Zapytałam go, czy to by było ok, jakbym się tu rozbiła, i on powiedział, że ok. Więc się rozbiłam pod wiatą, ale to właśnie wiata pięknie i to dokładnie nad moim namiotem. Ale już nie będę przestawiać, bo to jest znowu takie origami, tak się namęczyłam mózgiem, żeby go ustawić, bo to nie jest namiot samonośny, a tym razem jest komplet płytek na podłodze, że już zostawię jak jest. Od spodu też jest mokro, bo niestety w Japonii wszystkie wiaty mają dach o wymiarach podłogi i zawsze są rozbryzgi. Inteligentny naród tyle technicznych rzeczy ogarnia, ale nie robią szerszych dachów niż podłogi. Ja nie rozumiem tego dlaczego. Bo przecież nie robią tego dlatego, żeby ludzie tu nie spali, bo przecież nawet ci, co śpią pod namiotami, to chcieliby może sobie tu usiąść w czasie deszczu, a tak to jest zawsze mokro. No, dobra, to zabieram się za wątróbkę i kosteczki. Pierwszy poranek już nie na szlaku.
Wiem, że mam znowu problemy z dźwiękiem, bo wiatr rusza kablem, który ma problem ze stykiem z mikrofonem, więc jeżeli nie było nic słychać, to jestem na kempingu darmowym w Łakanai, w parku, pod cieknącą wiatą i była burza i wielka ulewa, kilkugodzinna, ale przetrwałam, jest sucho, jest super. I teraz powoli się zbieram, już za 15:07, z zamiarem zejścia z powrotem do centrum Łakanai i na pociąg do Asahikawy, w której to miejscowości znajduje się fajne muzeum Ainów i darmowy kemping w parku. Więc taki jest plan na dzisiaj. No cóż, powoli zmierzam na południe. Tak. Miało być podsumowanie, ale co wam powiedzieć, było tak bardzo, bardzo fajnie. Pomimo tej właśnie ogromnej ilości asfaltu, Japonia ma po prostu dobre wibracje. Jest przyjemnie, jest ładnie, ludzie są mili, jedzenie jest dobre, drzewa są ładne, niebo jest niebieskie i świątynie są super. I woda jest pitna i wszędzie są toalety i nie wiem, po prostu mi się bardzo podobało. Już 2 lata mi się nie podobało, więc dobrze, że wreszcie trafił się szlak, który mi się podobał. No. I naklepałam 4000 km, 4010. Ładnie wyszło. 137 dni liczę razem z Tajwanem i tym dniem 0 po pijawkach i próbą zdobycia przedłużenia wizy. Bez tego to by było 124 dni. Średnia wychodzi 32 km dziennie. To nie jest jakoś mega dużo. Dużo siedziałam w sklepach. No i szlaki były bardzo strome, więc za każdym razem jak byłam na szlaku, to ledwo wyrabiałam 30, a czasem nie wyrabiałam. No ale było dobrze, myślę. O, oczywiście są tu kruki. Na pewno jak pójdę do łazienki, to będą chciały mi coś zeżreć. Dojechałam szczęśliwie do Asahikawy. Jestem w parku. Jest tutaj właśnie darmowy biwak, ale nie tylko biwak, tylko taka gigantyczna wiata i tym razem lepiej zrobiona, także deszcz powinien zostać na zewnątrz, a ma niestety lać. Pierwsza burza w nocy i potem jutro przez cały dzień ma lać. No jutro idę do muzeum, tylko że mam tam 6 kilometrów. I potem muszę wrócić na stację i jadę do innego miasta, do Shiraoi, do następnego muzeum, oba muzea Ainów. No jakoś to może będzie. Gdzie będę spała jutro, to nie wiem, ale w każdym razie dziś powinno być sucho i fajnie i cieszę się. Jestem bardzo zmęczona, bardzo mi się chce spać. Dopiero do mnie dociera zmęczenie. Na biwaku jest jeden namiot, 2 chłopaków, najwyraźniej Amerykanów, gdzieś poszli pewnie na kolację. I przed chwilą jakaś pani taszczyła wózek z auta ze sprzętem biwakowym, więc jeszcze ktoś będzie. Czaję się na kran i na nielegalny prysznic, jak się zrobi ciemno. Może się uda. No i niestety mam problem z ładowaniem baterii. Duże miasto, nie ma gniazdek. Byłam w informacji od turystycznej, odmówili. Na dworcu wszystko na klucz pozamykane, wszystkie gniazdka i w publicznych toaletach to samo. Te, co znalazłam, były po prostu odłączone od prądu, podobnie jak te 2, które tutaj są. Więc zostało mi 30% w telefonie i też podobnie zasobów w powerbanku i dodatkowej baterii w aparacie, więc niestety słabo. Będę chyba zmuszona jutro tylko zrobić zdjęcia, a co będzie się działo w ogóle, to opowiem wam później, jak już naładuję telefon. Policja tu jeździ intensywnie, ale chyba tylko tak dla porządku, a może to nawet nie jest policja. No, to tyle. Idę spać, a najpierw jeść. Dzisiaj poszło mi lepiej, bo w sklepie rano było pełno towarów, więc jeszcze pokażę wam, co na kolację. Gdzieś będą pierożki z
kwaśnym sosem i takie warzywka. Marchewka, fasolka szparagowa i coś. Coś beżowego. No i biszkopcik herbaciany na deser. I herbatka jest już zaparzona. Minął cały dzień, a ja znowu jestem pod tą samą wiatą. Plan trochę zmieniłam. Rano się zebrałam bardzo sprawnie, a o 9:00 jak otwarli byłam w muzeum. Muzeum było małe, ale bardzo fajne. Były 2 piętra z eksponatami i było to muzeum poświęcone władcy Ainów, takiemu ostatniemu, najważniejszemu, który tutaj lokalnie bardzo dużo działał i kolekcja jego dotyczyła, ale były takie normalne rzeczy, ubrania, narzędzia, dużo rzeczy plecionych z kory, były fajne buty ze skóry łososia i dużo rzeźb niedźwiedzi, takich bardziej chyba sprzedawanych później już turystom. I była świetna biblioteka, także siadłam sobie tam w tej bibliotece i oglądałam książki. Jedna nawet była po angielsku, bo tak to głównie oglądałam obrazki, ale to bardzo ładne ryciny są, więc nawet jak się nie rozumie tekstu, to warto zajrzeć. I w jednej książce też właśnie opisywano, tej po angielsku, dokonania etnografów polskich, między innymi właśnie Bronisława Piłsudskiego i było tam kilka stron o tym, co on zaobserwował w dziedzinie szamanizmu Ainów na Sachalinie, bo chodzi tutaj o Sachalin. Ainowie mieszkali na Sachalinie, a ci, co lądowali na Syberii, no to lądowali też między innymi na Sachalinie i tak się złożyło, także to było bardzo ciekawe. A potem poszłam do parku i poczułam się tak zmęczona, że padłam na ławkę i stwierdziłam, że nie będę biegła na pociąg na 14, żeby jechać do Shiraoi, bo pociąg dojeżdża po 18, po ciemku. Jeszcze nawet nie ma tej, właśnie teraz dojeżdża, się ściemnia i będzie lało i nie będę wiedziała, gdzie się podziać na noc, bo to dość turystyczne miejsce i w związku z tym stwierdziłam, że olewam to i zrobię sobie dzień odpoczynku, należy mi się przecież i zostałam w Asahi Kawie. Poszłam do sklepu, kupiłam dobre jedzenie na kolację, mam ziemniaczki z masełkiem, trzeba je podgrzać w mikrofalówce, żeby masełko się rozpuściło, ale nie noszę ze sobą podręcznej mikrofalówki, więc posypałam swoją przyprawą i będzie dobrze. I mam do tego rybę, aż 5 ryb, mam zamiar połowę zostawić na jutro, nie wiem jak obliczyć połowę z 5, tu jest napisane nawet, że to są 2 porcje, pewnie dla małżeństwa i zakładają, że kobieta zje 2 ryby, a mężczyzna zje 3 ryby, a ja bym chętnie zjadła 3 ryby dziś i 3 ryby jutro, ale to się nie zdarzy. Mam też jabłuszko, czerwone kosztowało tyle samo co zielone, a zielone było większe, to kupiłam zielone i kosteczka na deser. Bo miałam wam powiedzieć, co to była za kosteczka, tylko że ja nadal nie wiem. Zjadłam ją, ale nie wiem. Jest to galaretka i to jest tutaj popularne. Widziałam w większych blokach takie galaretki. Ta jest jasna. Tamta była brązowa, a ta jest jasna. Natomiast czy ona jest z fasoli? Myślę, że tak. Ale nie jestem tego pewna. Smakuje bardzo dziwnie. Jest taka słodkawa, ale nie tak bardzo słodka. Tak wygląda. No, taka galaretka. Bardzo lubię tutaj galaretki, co w sumie nie dziwi, bo skoro są upały ciągle, latem przynajmniej. No jeszcze kupiłam takich różnych rzeczy do przywiezienia do Polski na prezenty dla znajomych. Jakaś tam herbata oczywiście, olej sezamowy mam na przykład.
Mam majonez taki do krewetek w paczuszkach małych, przyda się na biwak. Fasolka z soją, też i taka gotowana i sucha, też świetna na biwak. I makrela w paczce. Jedną to na pewno jeszcze zjem w trakcie tego mojego powrotu do Tokio. No i takie tam rzeczy właśnie tego typu. Śmieszne sosy. I tak, i leje i będzie lało całą noc. Mam nadzieję, że rano już przestanie, jak będę szła na pociąg, ale obawiam się, że może nie. No ale to już trudno. A najważniejsze, że udało mi się naładować baterię. W tym właśnie muzeum byli tak mili, że pozwolili mi włożyć wtyczki do kontaktu, także powerbank poszedł do kontaktu, telefon poszedł do kontaktu. Potem mogłam sobie iść na dworzec na Wi-Fi i ogarnąć wszystko, co było do ogarnięcia. No, to teraz ogarniam swoją kolację, idę spać i jutro pociąg o 6 rano. No, trzymajcie kciuki, żebym zdążyła. Ladies and gentlemen, we will arrive at the Sapporo terminal in a few minutes. Bardzo dobrze zrobiłam, zostając w Asahikawie na noc, bo wiata w deszczową bardzo noc była super. Pociąg z 2 przesiadkami i z brakiem biletu, bo na stacji Asahikawa kasa była zamknięta rano i nie dało się kupić biletów. W automacie można tylko kupić na 1 odcinek. Pani, która tam była do pomocy, rozłożyła ręce, otworzyła mi bramkę i wpuściła mnie do biletu z poleceniem, żebym zakupiła bilet u konduktora i to się udało. Więc dotarłam jak już godzinę po otwarciu muzeum, więc jakby niewiele straciłam. Muzeum jest fajne, jest bardzo rozległe, jest dużo przestrzeni, ale wcale nie aż tak dużo eksponatów, więc ta godzina, która mi przepadła, nie ma w ogóle znaczenia. I tak naprawdę jestem już po zwiedzaniu, jest prawie 5, a to muzeum jest czynne gdzieś do 8, jest sobota. Nie będę tak długo siedzieć, nie będę tu po zmierzchu. Pójdę jeszcze raz do jednego sklepu, który tu jest w pobliżu, kupię sobie lody i coś jeszcze na jutro i poszukam biwaku gdzieś tam w lesie. I wiem, że jest jakaś wiata tam w okolicy, jak nie będzie za dużo ludzi, to się tam wybije. Co do muzeum, trochę inaczej niż poprzednio, bo tutaj były takie różne pokazy. Grania na tradycyjnej takiej harfie ustnej, śpiewu, można było też nauczyć się trochę śpiewania i wybijać rytm na takim wieczku od naczynia rytualnego, więc fajnie. Pan też opowiadał legendę, tylko że niezrozumiałe to było dla mnie, ale wszyscy się na mnie patrzyli, wszyscy pytali, skąd to idę, bo jestem z wielkim plecakiem i w dziurawym ubraniu i wszyscy podziwiali mój wyczyn, a ja pokazywałam zdjęcia śladów niedźwiedzi na trotuarze i kupy niedźwiedzia z trawą bambusową przetrawioną. To się podobało tutaj.
No i co? I potem główna ekspozycja, no i tam ładnie wszystko pokazane, tylko dosyć mało tych eksponatów, ale było z każdego jakby działu życia Ainów coś pokazane. Trochę ubiorów, trochę tych takich bardzo pięknych, rzeźbionych patyczków używanych do przekazywania sake bóstwom. Kapie się po prostu z miseczki do ognia albo na jakieś coś świętego. No i jeszcze co? Fajny sklep z pamiątkami. Zdobyłam torebkę. Kupiłam sobie torebkę zrobioną z kory. Bardzo pięknie zapętloną, utkaną. Jestem zmęczona, brakuje mi to, co szeleści, to folia. Tak, i wszyscy bardzo mili i fajnie, bo w Google straszył, że tu obsługa jest nieprzyjemna, ale chyba albo nauczyli obsługę się zachowywać, albo wymienili obsługę. No, więc udany dzień i idę do sklepu i na biwak. Moje ostatnie śniadanie na Hokkaido. Wstałam o 5:30, już kompletnie jasno. No, zbieram się, jestem na kempingu. Pani w muzeum polecała mi, żebym tu poszła i faktycznie chyba była to najlepsza opcja, bo wiata była przy samej drodze i coś dzieciaki się tam kręciły na rowerach i w ogóle mało kameralnie. Próbowałam znaleźć coś w krzakach, ale nie było nic, sama trawa bambusowa i mokro bardzo nad jeziorem, więc poszłam na kemping. No idę na pociąg. 9:48 mam odjazd na pociągu do Hakodate. Hakodate przesiadka na Shinkansena i prosto do Tokio. Że to jest chwilowo koniec, ale jeszcze mam tydzień w Japonii, więc jeszcze coś zobaczę i jeszcze coś wam pokażę. Na razie tyle, bo muszę iść. I chyba przejdę się szlakiem wzdłuż jeziora po drugiej stronie. Że zrobię taką